Wyobraźcie sobie dom jak z horroru. Duży, opuszczony i przerażający. Taki właśnie był dom na Mazowszu. Do złudzenia na myśl przychodziła historia z Amityville. Wystarczyło tylko na niego spojrzeć. Pierwszy sygnał na jego temat otrzymaliśmy ponad rok temu. Wtedy jednak sprawa jakoś dziwnie przycichła. Powróciła do nas ponownie, gdy otrzymaliśmy wiadomość od 2 niezależnych źródeł. Zrozumieliśmy, że to ten sam dom. Ten dom w jakiś dziwny sposób nas przyzywał. Posłuchajcie opowieści pierwszego ze świadków, który się do nas odezwał. Ojciec często jeździł na giełdę i od zawsze mówił, że to jest nawiedzony dom. Przez wszystkie lata, jak ja tamtędy jeździłam, to dom stał pusty. Dookoła rosły dzikie sady i las. Nikt tam nie mieszkał. Miejscowi opowiadali, że tam kogoś zamordowano i nikt nie chciał od tamtej pory kupić tego domu. Pamiętam ten dom jeszcze z lat 90. Za każdym razem, gdy ktoś się do niego wprowadzał, nie mijało dużo czasu, a budynek znowu pozostawał pusty. Krążą pogłoski, że ktoś włamał się kiedyś do tego domu i wymordował całą rodzinę. Od tamtej pory miał straszyć. Mówiono też, że straszyć ma były właściciel domu, który zginął w tragicznym wypadku i pozostał w nim już na zawsze. Jesteśmy na Mazowszu. Dostaliśmy zgłoszenie od 2 niezależnych źródeł na temat tego domu, który jest za nami. Budynek bardzo duży, ogromny. Nikt w nim nie mieszka. Chcemy zobaczyć, czy to, co mówią nasze źródła, okaże się prawdziwe. Podobno nikt tutaj nie wytrzymuje dłużej niż miesiąc, 2. Podobno budynek jest niewykończony, jak widać na załączonym obrazku. No i będziemy chcieli zweryfikować, czy to są tylko jakieś pogłoski, czy faktycznie nie da się tutaj wytrzymać i coś tutaj w tym domu straszy. Dobra, zróbmy na razie taki wstępny rekonesans. Nic się nie dzieje. Czekajcie. Co to jest? Masz jakiś pomysł? Na początku mi to wyglądało na jakiś gwizdek. Nie wiem, może jakaś ozdoba. Jaki temat? Najstarsza licencja na zabijanie. Idziemy w naturę piękność. Drugie piętro. Tutaj jest pełno takich kamyczków. Tak.
Ale nic już na to. Tak? No, faktycznie. Jeżeli są tu jakieś buty, to zostały zburzone wszyscy. Poddasze. Tu też najcieplejsze miejsce. Jesteśmy w nawiedzonym domu na Mazowszu. Robimy wstępny rekonesans tego miejsca. Przechodzimy przez wszystkie pomieszczenia, żeby zobaczyć, czy nikogo tutaj nie ma. Rozstawimy w każdym z nich jakieś kamery, Full Spectrum, Night Shot, siatkę laserową. Wyjdziemy na kilkadziesiąt minut. Pozostawimy to miejsce w swoim naturalnym środowisku, tak jak cały czas tutaj to ma miejsce. I będziemy starali się sprawdzić, czy coś uda się nagrać po powrocie do tego miejsca, więc na razie zostawiamy tutaj kamery, chodzimy i zobaczymy, co będzie dalej. Ogólnie dlaczego się tutaj znaleźliśmy w tym domu? Ponieważ dostaliśmy informację z 3 niezależnych źródeł, że dom jest opuszczony, nikt w nim nie przebywa i dzieją się dosyć dziwne rzeczy. Jedna informacja mówi o tym, że mieszkała tu pewna rodzina. My nie wiemy, czy te informacje są potwierdzone, ale mieszkała tutaj rodzina. Ktoś się włamał do tego domu i rzekomo wymordował wszystkich członków rodziny. To jest jedna strona medalu. Za chwilę opowiemy Wam o kolejnych.
Jest godzina druga w nocy, rozpoczynamy projekt. Nasze kamery zostały w tych samych miejscach. Ta się wyłączyła. Ta też. Siatka cały czas spali. Tak, ale ja nie wiem, czy ona... ekran się nie wyłączył tylko. Nie. No to Czy się włączyło? Bardzo dziwne. no ciekawe, powiedz. Jesteśmy w środku. Coś tu widziałem przed momentem. Jakaś biała, dziwna, coś takiego. Ale to od tego. Na pewno? Tak, bo ja też to widziałem. No dobra, jesteśmy w środku. Na projekcie głównym. Mam na sobie zestaw słuchawkowy podłączony do dyktafonu, który ma również mikrofon stereo. Słyszę wszystko wyraźnie, więc każdy dziwny dźwięk, nietypowy, jakiś szept albo głos będę słyszał. No i jesteśmy w środku. Padła nam kamera full spectrum, padła nam kamera night shot. Będziemy weryfikowali dlaczego. Idziemy na razie na górę. Staramy się jak najmniej hałasu robić też. Moja nagrywa, tylko ma... Tak? Tak, tylko się obiekt wyłączył. No dobra, ja bym spróbował chwilę tutaj poprzebywać w ciszy. Spróbować się porozumieć za pomocą dyktafonu. Czy ktoś nie z tego świata jest tutaj z nami i chciałby się z nami skomunikować? Czy jest to jakaś zmarła osoba? Jeżeli będziesz chciała się skomunikować, powiedzieć coś do nas, to my to usłyszymy, więc jeżeli chcesz, to bardzo prosimy o jakiś znak. To urządzenie, które trzymam w ręku, pozwoli nam Ciebie usłyszeć. Odezwij się do nas. Czy chcesz stanąć koło mnie? Dotknąć mnie? Coś mi przekazać, jeżeli tutaj jesteś?
Możesz mnie dotknąć. Złapać za rękę, jeżeli chcesz. Ja to poczuję. Możesz się do mnie odezwać. Czy ktoś tutaj z nami jest? Dobra, chodźmy po cały sprzęt. Wejdźmy do tego pomieszczenia. Ustawmy wszystkie kamery na nas i posiedźmy. Dobra, trzeba popakować ten sprzęt. Okej, usiądziemy teraz w totalnej ciemności. Wykorzystam tylko lampy IR, żeby podświetlały to, co mogą zobaczyć kamery. Usiądziemy na środku pomieszczenia. Skierujemy na siebie te kamery i za pomocą dyktafonu, słuchawek, z całego sprzętu postaramy się zweryfikować, czy coś uda się tu nawiązać, jakiś kontakt w tym domu. Na korytarzu jest ustawiona cały czas siatka laserowa z kamerą GoPro i ustawimy jeszcze tam, Radek ma czujnik ruchu. Także za moment wszystko zobaczycie. W porządku, jest totalna ciemność. Ale nasze kamery nas widzą. Dzięki lampom IR uruchomiliśmy zestaw do nagłośnienia, do odsłuchania głębszych warstw dźwięków i zobaczymy, czy coś uda się nam tutaj wychwycić. Zbliża się 2 w nocy. Będziemy tutaj starali się przeczekać do 3:30, wykonując różne eksperymenty. W rogu widzi nas kamera Full Spectrum. Po naszej lewej stronie jest kamera Night Shot. Obie korzystają z lamp IR i mogą nas widzieć po prostu w ciemności. W ręku mam dyktafon z mikrofonem stereo dodatkowym i słuchawkami, a kamera nagrywa dodatkowo dyktafon, detektor pola elektromagnetycznego. Budynek jest odcięty od prądu totalnie, więc wszelkie wahania będą wypływały wyłącznie od jakichś anomalii.
Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby z nami porozmawiać? Kto chciałby nam coś przekazać? Chcielibyśmy Cię wysłuchać. Jeżeli chcesz nam coś powiedzieć. Ludzi niepokoi to miejsce, ten dom. Twierdzą, że tu straszy. Czy to prawda? Czy jest ktoś tutaj, kto umarł, ale przybywa w tym budynku? Czy chciałbyś wpłynąć na urządzenie, które leży koło nas na podłodze i zamigać lampkami na tym urządzeniu? Czy jest jakaś dusza, która mieszka w tym domu? Chciałaby się z nami porozumieć? Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. Pokazać, że istniejesz. Pomodlić się, jeżeli tutaj jesteś i tego potrzebujesz. Nie mamy złych zamiarów. Więc bardzo byśmy prosili o jakikolwiek znak. Możesz nam się pokazać, możesz dotknąć mnie w rękę albo dotknąć Radka, tak żebyśmy mogli Cię poczuć. Strasznie łapie mi zegarek. Tak mi się wydaje. No wiem, no słyszę. Już rozwijam. Możesz nas dotknąć? Poczujemy Cię. Możesz wydać jakiś hałas. Albo zaświecić kolejną diodę na urządzenie, które leży na podłodze. Jeżeli tutaj jesteś, w tym domu.
Proszę, zbierz trochę energii. Jeżeli tu jesteś, to daj nam jakiś znak. Tak powoli, żebym mógł widzieć też. Nie patrz na ten laser. To słyszałeś. No. Kompletnie idę na czuja, ponieważ lampy, które oświetlają mi drogę, oświetlają tylko widok kamerą. A ja nic nie widzę, co jest przede mną. Czy jest tutaj z nami jakaś dusza, która zmarła w tym
miejscu. Możesz się nam pokazać, dać jakiś sygnał? To było w tym pomieszczeniu? Ten hałas? No, Tak, tak. tak mi się wydaje. Jesteś tutaj? Czy ktoś jest tutaj z nami? Kamery strasznie szybko padają, nie wiem czy... kwestia tej baterii, czy... Przecież nie jest aż tak zimno. Czy ktoś jest z nami w tym domu? No to druga historia mówi o tym, że podobno właściciel tego domu, który go wybudował, chciał się rozwieść z żoną, ale miał tragiczny wypadek samochodowy i od tego momentu straszył w tym domu. Po jakimś czasie również żona zmarła. Ciekawe, czy to prawda. Weryfikujemy. Czy ktoś chce się z nami skontaktować? Jeżeli tak, prosimy o jakiś sygnał. Może jeszcze ten strych No, trzeba wiedzieć. na koniec. Trzecia historia mówi o rzekomych robotnikach, którzy mieli tutaj remontować ten dom, przynajmniej zaczynać go remontować. No i podobno uciekli z tego budynku w popłochu. Coś tutaj ich przestraszyło, wygoniło ich z tego miejsca. No i to jest trzecia historia z tego domu. Przypomnijmy, że od 3 niezależnych źródeł, więc czy 3 osoby, które siebie nie znają i słyszały o tym domu, mogły się mylić. Być może dopowiedziały sobie historię, ale po to tutaj jesteśmy, żeby to zweryfikować. Jest godzina, dochodzi 3, więc to będzie takie ostateczne sprawdzenie, czy coś faktycznie będzie się tutaj działo.
Zobaczymy, wiele osób interesowało to miejsce, więc sprawdzimy, czy coś tutaj się faktycznie dzieje. No dobra, będziemy poruszać się też w ciemności, przynajmniej starać się. Udamy się też na strych, żeby zobaczyć, czy coś tam uda się wyłapać. Bierzemy swoją kamerę full spectrum. Radek jak zwykle ma ze sobą zestaw do wsłuchiwania się w ten dom, w otoczenie. Zobaczymy. Na wejściu na strych ustawiliśmy fotopułapkę, która również emituje światło podczerwone. Jesteśmy na strychu. Cała powierzchnia, podłoga jest wysypana jakimś materiałem do wylewki betonu, prawdopodobnie. Więc chwilami może strasznie szeleszczeć, więc będziemy starali się jak najmniej poruszać, ale też co chwilę będziemy chcieli zmienić swoje położenie. Czy jesteś na strychu? Czy jesteś w tym domu? W ogóle, co pewnie mogliście zauważyć, zakupiliśmy nową kamerę full spectrum, której jakość jest po prostu lepsza. Mam nadzieję, że to nam pozwoli na jeszcze lepsze badanie zjawisk. Te refleksy, które teraz widzicie, są oczywiście od lampy, od fotopułapki. Czy jesteś na strychu z nami? Czy jesteś tutaj z nami? Jeżeli tak, daj nam jakiś znak. W ogóle historia tego domu robi wrażenie. Sam dom też robi wrażenie. Aczkolwiek nie wydaje się, żeby coś tutaj się działo. No tylko, że no jeszcze tego nie wiemy. To trzeba Jeszcze będzie tego nie wiemy. przeanalizować wszystkie materiały, żeby podjąć jakieś tutaj ustalenia co do tego Wniosku. domu. Mhm. Tak, ale to mimo wszystko, nawet jak zweryfikujemy zdjęcia z naszych kamer, to nigdy nie będziemy mieli pewności, czy akurat w danym momencie się nic nie działo, a może za 2 dni się już będzie działo. Dokładnie. Znaczy, jedyne co możemy... Warto wspomnieć o tym, że jesteśmy tu we dwoje. Michał jest w samochodzie kontroluje tak na zewnątrz, jak to wszystko sytuację. wygląda. Też się z nami kontaktuje poprzez krótkofalówkę. Jest bardzo ciepło na strychu, pomimo tego, że jest 3 w nocy. Prawie. Taka atmosfera takiego napięcia. Napięcia, bo dom jest ogromny. Dom, który
rozmiarami jakby nie odpowiada standardom, które są znane. Co zresztą widzieliście. Jest duży, rozległy. No i robi wrażenie po prostu. Samo bycie tutaj o tej godzinie. No, aczkolwiek na chwilę obecną to, co możemy stwierdzić, to, że po prostu no, nie uciekamy w popłochu, bo nie dzieją się aż takie rzeczy, żeby było to konieczne. Tak. Też warto wspomnieć o tym, że dom jest monitorowany z zewnątrz. W środku są zamontowane czujki ruchu. Tylko z względu, że otrzymaliśmy zgodę właściciela na wyjście i zbadanie domu, to wszystko zostało wyłączone. Tak, tak. Więc na co dzień ten dom jest Strzeżony. dokładnie. Co również pozwoliło nam na to, że możemy sobie cały nasz projekt przeprowadzić w jakimś tam W skupieniu, w spokoju, tak, względem bez pośpiechu i jakby dokładnie starać się zweryfikować, czy coś tutaj się dzieje. Detektor nie wykazuje chwilowo żadnych wahań. Warto zaznaczyć, że dom na potrzeby naszego projektu został odłączony całkowicie od prądu. Więc wszelkie wahania ewentualne pochodziłyby wyłącznie od jakiegoś dziwnego źródła anomalii, ale na razie nic typowego się nie dzieje. No, a materiał będziemy musieli przeanalizować, tak czy tak, i wnioski na pewno w komentarzach Wam damy. Poczekamy jeszcze w ciszy, w skupieniu do około 3:30, może dłużej. Czyli do godziny, o której mówi się, że jest taka najbardziej aktywna, więc zobaczymy, poczekamy. Możesz się do nas odezwać w każdej chwili. Usłyszymy Cię. Bujnij zasłoną, dotknij mojej ręki. Zrób cokolwiek, pokaż, że tutaj jesteś, że faktycznie w tym domu straszy. Jeżeli to zrobisz, będziemy w stanie Ci pomóc. Jeżeli się pokażesz. Jeżeli pozwolisz nam zrozumieć, co się tutaj wydarzyło.
tutaj kończy się nasz projekt w rzekomo nawiedzonym domu na Mazowszu. To, co uda nam się zweryfikować, zobaczycie na naszym materiale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.